Igor Jankę, dzień dobry. To jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś o lataniu samolotami po dramatycznej katastrofie samolotu linii Air India. Chciałbym, żebyśmy porozmawiali o tym, czy latanie jest ciągle bezpieczne. Co powoduje, że jest bezpieczne albo nie, na co powinniśmy zwracać uwagę. Za chwilę połączę się z moim gościem. Najpierw jednak, jak zawsze, chciałbym bardzo pozdrowić Państwa, którzy wspieracie Układ Otwarty. Wasze wsparcie jest niezwykle ważne. Dziękuję wszystkim patronom, zwłaszcza tym, którzy niedawno dołączyli, choć tym, którzy wspierają od dawna również. I bardzo Was serdecznie pozdrawiam. Kto chciałby dołączyć do tego grona i wspierać to niezależne medium, będę bardzo wdzięczny. Możecie to zrobić na moim profilu w serwisie patronite.pl. Tyle zapowiedzi, łączę się z moim gościem. A oto mecenasi Układu Otwartego. Oanda TMS Brokers, dom maklerski oferujący możliwość inwestycji w instrumenty z całego świata, w tym fundusze ETF, a także oprocentowanie wolnych środków na rachunku. Kliknij link w opisie. Rosnące koszty IT hamują rozwój Twojej firmy? Z AMZO obniżysz wydatki nawet o 70%, wybierając polizingowy sprzęt IT sprawdzony, wydajny i gotowy do pracy. Kliknij link w opisie i pobierz specjalną ofertę dla firmy. Nowoferm, dostawca bram, drzwi i ramp dla przemysłu, logistyki oraz użytkowników prywatnych. Maciej Wilk, były wiceprezes LOT-u, obecnie prezes kanadyjskich linii Flair Airlines. Dzień dobry, Maćku. Dzień dobry, Igorze, witam Państwa bardzo serdecznie. Maciej jest w Vancouver. Zacznę od pytanie, czy już cokolwiek wiemy na temat przyczyn katastrofy tego samolotu, tego Boeinga, który startował z Indii? Nie znamy w dalszym ciągu wszystkich szczegółów tego zdarzenia, natomiast coraz więcej pojawia się faktów, które pozwalają wykluczać pewne hipotezy albo uznawać niektóre inne za bardziej prawdopodobne. To, co wiemy na pewno, to, że niestety mieliśmy do czynienia z pierwszą katastrofą samolotu Boeing 787 Dreamliner. Jest to samolot latający od 14 lat po całym świecie. Ponad 1100 maszyn latających każdego dnia, 5 milionów lotów, 30 milionów godzin w powietrzu spędzonych, 1 miliard osób przewiezionych na pokładach tego samolotu. No i niestety zdarzyło się to pierwsze nieszczęście. No i cóż, no niestety tak to bywa w lotnictwie. Historia lotnictwa jest niestety pisana krwią, jak to mawia przysłowie. Natomiast chciałem przywołać na samym początku te statystyki, no bo straszliwą tragedią jest oczywiście utrata życia przez ponad 200 pasażerów tego nieszczęsnego lotu, ale jest to wciąż 200 pasażerów na miliard przewiezionych szczęśliwie i bezpiecznie pasażerów, więc to niech to zdarzenie nam nie pozwala powątpiewać w bezpieczeństwo lotnictwa cywilnego jako tego najbezpieczniejszego środka transportu na całym świecie. Ale powtórzmy jeszcze raz to porównania, bo je się czasami przytacza, ale po każdym takim wypadku, który działa oczywiście olbrzymie bardzo na wyobraźnię każdego z nas, czy rzeczywiście jest tak, że statystycznie, porównując do ilości przypadków używania samochodu, zwłaszcza, tak, i innych środków komunikacji, i porównując je do ilości lotów, to czy dalej jest tak, że mniej ludzi ginie po prostu w samolotach, a więcej w samochodach, proporcjonalnie do częstotliwości ich użycia? Jak najbardziej tak. I oczywiście wszystko zależy od tego, jaką przyjmiemy statystykę, jaki przyjmiemy miernik. Natomiast fakt, bezwzględne liczby wskazują, że w lotnictwie liczba osób, która traci życie w ciągu roku w komunikacji takiej komercyjnej, lotniczej, to są co najwyżej jakieś kilka tysięcy osób na całym świecie, tak? A często to jest nawet mniej niż 1000 osób w ciągu roku, natomiast w wypadkach samochodowych rocznie na całym świecie ginie około 1,5 miliona ludzi, więc no to są zupełnie inne rzędy wielkości. Taką najczęściej stosowaną statystyką bezpieczeństwa jest, jak często dochodzi do wypadku na miliard przejechanych pasażerokilometrów, czyli jeżeli my dwaj lecimy
z Vancouver do Warszawy dystans wynosi 8000 kilometrów, razem pokonamy 16 tysięcy tych pasażerokilometrów, to wskaźnik w lotnictwie wynosi 0,003 na miliard takich właśnie pasażerokilometrów, podczas gdy w samochodach jest to 3, więc jest to 1000-krotnie większe prawdopodobieństwo wypadku w transporcie drogowym niż w lotnictwie. Lotnictwo w tej samej miarze jest 10-krotnie bardziej bezpieczne od podróży pociągiem, który już sam w sobie jest uznawany za bardzo bezpieczny środek transportu. Więc tak jak mówiłem na początku, proszę naprawdę nie tracić wiary, pomówimy o tym pewnie jeszcze dalej. Lotnictwo jest zbudowane wokół bezpieczeństwa i to jest rzecz, wartość i rzecz najwyższa w każdej firmie lotniczej. Chętnie opowiem więcej, jak to wygląda od kuchni. To właśnie chciałbym cię zapytać, jak to wygląda od kuchni, ale zanim odpowiesz na to pytanie, teraz tu tniemy, patrz nie w ekran komputera, tylko w kamerkę, bo jesteś, patrzysz trochę w bok. Wiesz, ja wiem, tak. Dobra. Dobrze. To jeszcze raz, to tutaj będzie ucięcie, proszę bardzo. To porozmawiajmy o tej kuchni. Jak wyglądają te zabezpieczenia, jakie lekcje płyną z tak dramatycznych zdarzeń, jak to z samolotem Air India i jakie wnioski wyciąga się konkretnie w przypadku Boeingów, Dreamlinerów, które latają w locie. Polacy tymi samolotami latają bardzo często. No i z tymi Dreamlinerami na początku były rozmaite problemy. Nie było tak dramatycznych, tak, ale były uziemniane, były rozmaite problemy. Jak to może najpierw o tych Dreamlinerach, a potem ogólnie. To o Dreamlinerach już trochę powiedzieliśmy sobie na początku. Tak jak mówiłem, 1100 maszyn, 5 milionów lotów, 30 milionów godzin w powietrzu, więc samolot jak najbardziej udowodnił swoją niezawodność. Mówimy tutaj o 14 latach bezwypadkowej służby, tak, w bardzo wielu liniach lotniczych, w dziesiątkach liniach lotniczych. Dreamliner oczywiście miał swoje problemy na samym początku, gdyż był przez kilka lat opóźniony jako cały program, start programu był opóźniony o kilka lat, a następnie na samym początku była słynna sytuacja z bateriami, które się przegrzewały i FAA wraz z EASA, czyli z tym Europejskim Nadzorem Lotniczym, postanowiły, że należy flotę uziemnić i zbudować dodatkowe zabezpieczenia wokół tychże baterii. To dotknęło LOT na samym początku użytkowania Dreamlinerów, no ale po paru miesiącach ten problem przeminął, został skutecznie zaadresowany i przez 14 lat, jak powiadam, flota latała bez najmniejszych problemów. Sam samolot Dreamliner to jest latające dzieło sztuki, jest w pełni skomputeryzowany, jest zbudowany z kompozytu i częściowo z włókna węglowego, więc jest lżejszy, bardziej elastyczny. Skrzydła są zupełnie niepodobne do żadnego innego samolotu, bo można zauważyć, że one się tak wyginają charakterystycznie i faktycznie ten samolot wygląda jak lecący ptak z dystansu, więc naprawdę ja w dalszym ciągu nie mam wątpliwości co do samego samolotu i też śmiem twierdzić, że najpewniej niestety w przypadku Air Indii mieliśmy do czynienia z błędem pilota, a nie z usterką techniczną samolotu, no ale to może o tym za chwilę. Pytałeś, Igor, o tym, jak w ogóle zarządza się bezpieczeństwem w linii lotniczej. To na początku wrócę jeszcze do tego powiedzenia przykrego, że historia lotnictwa i procedury w lotnictwie są pisane krwią, bo faktycznie dosłownie żaden wypadek lotniczy, który się zdarza, nie przechodzi się obok niego obojętnie. Każdy przypadek jest bardzo dogłębnie analizowany, ustalane są bardzo szczegółowe nie tylko takie bezpośrednie przyczyny, tylko to, co się nazywa contributing factors, czyli jakby czynniki prowadzące do danego zdarzenia, bo znana jest też ta metafora sera szwajcarskiego, że nigdy nie jest tak, że do wypadku doprowadza tylko jedna przyczyna. Zawsze musi być niekorzystny splot kilku okoliczności, żeby do takiego zdarzenia doszło, więc ustala się te bardzo szczegółowe przyczyny i następnie właśnie regulatorzy rynku, tacy jak EASA, FAA,
i inne, jak również sami producenci dobudowują albo procedury, albo elementy wyszkolenia pilotów, albo elementy samolotu tak, żeby w przyszłości tego typu przypadek nie mógł się wydarzyć. Więc to doprowadziło na przestrzeni dziesięcioleci do tego, że każdy samolot ma podwójne czy potrójne zabezpieczenia na różne ewentualności. Piloci są szkoleni na wszelkie możliwe, bardzo, bardzo niestandardowe sytuacje. Procedury lotnicze są cały czas zmienione, regulacja jest aktualizowana, więc pod tymi względami właśnie lotnictwo światowe jest jednym wielkim takim samouczącym się mechanizmem zorientowanym na bezpieczeństwo. Ale to jest nie tylko to. Lotnictwo jest wysoce uregulowanym systemem z bardzo ścisłym nadzorem właśnie w zakresie bezpieczeństwa. W Polsce tym urzędem nadzorującym linie lotnicze jest Urząd Lotnictwa Cywilnego i każda linia lotnicza, proszę Państwa, przechodzi szereg bardzo szczegółowych audytów bezpieczeństwa każdego roku. I to są naprawdę trudne audyty, sprawdzane są procedury, sprawdzane są raporty bezpieczeństwa. Tam się mysz nie prześlizgnie. I sam przechodziłem to nieraz w locie, więc mogę tutaj ręczyć też za skrupulatność audytorów z ULC-u. Ostatnim to jest powiedzmy taki aspekt formalny, ale linia też sama zarządza bezpieczeństwem i może linia sama zarządzać bezpieczeństwem na kilka sposobów. Po pierwsze, są wymogi dotyczące szkolenia pilotów i tutaj są symulatory lotu i wszystkie obowiązkowe narzędzia, ale bardzo jest, w liniach lotniczych zbudowane są całe systemy zarządzania bezpieczeństwem i to jest kwestia tego, że są piloci i nie tylko, każdy pracownik jest zachęcany do tego, żeby raportować cokolwiek zwraca jego uwagę, nawet jeżeli to jest pozornie jakaś mała rzecz, to każdy raport trafia do Biura Zarządzania Bezpieczeństwem i następnie jest analizowany i jest robione takie dochodzenie w jego sprawie. Często to prowadzi do wykrycia jakichś systemowych problemów, które można zaadresować, więc to jest taka reaktywna część systemu zarządzania bezpieczeństwem, ale też jest proaktywny element zarządzania bezpieczeństwem i tutaj linie lotnicze śledzą parametry czy statystyki różnego typu zdarzeń, też pozornie mało istotnych, żeby ich wychwycić, trendy, wychwycić, czy coś się dzieje niepokojącego, bo na tej podstawie też można pewne kroki podjąć. Jak na przykład pamiętam, w locie widzieliśmy zwiększoną ilość zderzeń z ptakami na konkretnych lotniskach, to mogło nam umożliwić wystąpienie do tych konkretnych lotnisk, żeby na przykład zatrudnili więcej specjalistów od przeganiania ptaków, bo takie zawody też istnieją. I to jest taki dobry, namacalny przykład tego, jak proaktywnie też można zadbać o bezpieczeństwo. Przegania się ptaki wokół lotnisk? Tak, oczywiście. Aha. To jest. Jak to się robi? Chociażby na przykład na lotnisku Chopina jest specjalny zespół sokolników i ci sokolnicy właśnie wraz ze swoimi sokołami pilnują do tego, żeby się ptactwo nadmiernie wokół lotniska Chopina nie kręciło, więc to jest oczywiście jedna z wielu rzeczy. Są jeszcze metody hukowe, metody ultradźwiękowe, bardzo wiele różnych sposobów, żeby się ptaki nie kręciły, bo ptaki są faktycznie dla lotnictwa niebezpieczne i tak jak pamiętamy inną niestety katastrofę w tym roku, która się wydarzyła w Korei Południowej, to tam samolot schodzący do lądowania zderzył się z całą gromadą ptaków, które zostały zassane przez oba silniki, samolot stracił manewrowość, stracił zasilanie i niestety skończyło się to katastrofą, więc jest to bardzo poważny temat, bardzo poważny aspekt bezpieczeństwa. Opowiedzmy, jak wygląda taka procedura przygotowania pilota i maszyny do startu? Myślę, że warto o tym opowiedzieć, ponieważ zaczynają się wakacje, ludzie korzystają, zwłaszcza ci, którzy nie tak często latają, tak, i mogą mieć większe obawy po takim wydarzeniu. Na pewno ta wyobraźnia pracuje bardziej, więc myślę, że dobrze opowiedz proszę, jak to wygląda z perspektywy na przykład pilota, który ma lecieć. Jak wyglądają te przygotowania i te właśnie pod kątem bezpieczeństwa? To może sięgnę jeszcze dalej pod kątem przygotowania samolotu samego, bo proszę Państwa, każdy samolot przechodzi bardzo szczegółowe i stricte określone przeglądy
techniczne w określonych interwałach. Czasem są to interwały wieloletnie, na przykład silnik remontuje się co 8-9 lat, ale na przykład sam kadłub samolotu, czyli skrzydła ulegają sprawdzeniu bardzo szczegółowemu co jakieś 2-3 lata. Ale to nie tylko. Każdy samolot przechodzi mniej bądź bardziej dokładne sprawdzenia techniczne co 48 godzin, co 2 tygodnie, co kilka miesięcy i to są różnego typu zadania w zależności od przydziałów technicznych. I zdziwić by się można było naprawdę, jakiego typu drobne znaleziska mogą uziemić samolot. Na przykład ja ostatnio tu w Kanadzie musiałem uziemić samolot ze względu na wybrakowaną poduszkę w siedzeniu pilota. Tak? I to już uniemożliwiło wykorzystanie tego samolotu. Trzeba było poczekać dzień, aż z magazynu przyjedzie nowa poduszka i się tą poduszkę wymieni. Więc to dobrze oddaje jakby skrupulatność tych sprawdzeń. Więc jak już, a jeszcze do tego oczywiście przed każdym startem samolot dodatkowo jeszcze przechodzi taki szybki przegląd i każdy pilot przed startem odbywa taki obowiązkowy go-around, jak to się mówi, czyli no takie obejście samolotu i wzrokowe zbadanie, czy na pewno wszystko jest w porządku, czy opony są w porządku, czy nie ma jakichś pęknięć, jakichś szram, jakichś porysowań, wszystko to jest sprawdzane przed startem. Więc jak już jesteśmy pewni, że samolot jest w 100% sprawny, no to dochodzi aspekt pilota. Teraz tak, podstawowym zadaniem pilota jest być wypoczętym przed startem, czyli on ma określone przepisami okres pomiędzy lotami, kiedy ma nie robić nic innego, jak po prostu odpoczywać, wyspać się i przyjść do pracy w odpowiednim stanie psychofizycznym. Każdy lot jest szczegółowo zaplanowany przez dyspozytorów lotu, czyli jest konkretna trasa zaplanowana, konkretne wysokości, prędkości, z uwzględnieniem temperatury powietrza, kierunku wiatru, masy szczegółowej samolotu, rozlokowania tej masy na pokładzie samolotu i na bazie tego wszystkiego powstaje plan lotu, który otrzymuje pilot. Pilot ten plan bierze, może wnieść do niego jakieś uwagi, jeżeli ma, idzie na samolot, tankuje paliwo, też sprawdza, czy tego paliwa jest dość, ma pełne prawo dolać więcej paliwa, jeżeli uważa, że jest to potrzebne i wtedy dochodzi do załadowania już ładunku i pasażerów na pokład. Robimy ostatnie sprawdzenia i lecimy. W zasadzie, zanim jeszcze lecimy, to się zaczyna cała procedura startu i kołowania i przygotowania do startu. I tutaj też jest cała masa różnego typu checklist, które muszą być wypełnione w 100%, żeby samolot mógł polecieć. Jeżeli cokolwiek się dzieje nie tak, samolot jest zawracany do gate'u, czasem się to kończy wysadzeniem pasażerów z samolotu, no bo nikt nie wystartuje, wiedząc, że coś z samolotem jest nie tak. Więc tu jest naprawdę wielopiętrowy system sprawdzeń, tak, żeby każdy wsiadając do samolotu mógł się czuć bezpiecznie. A czy są różnice między liniami lotniczymi? Są te linie najbardziej renomowane, znane, nie chcę tu wymieniać nazw, są też te linie, zwłaszcza które w ostatnich latach weszły bardzo dynamicznie na polski rynek, które znane są z tego, że no, tam jest trochę mniejszy komfort w środku, ale też bardzo szybkie tempo wymiany pasażerów, tak, bo rozumiem, że tutaj ważną elementem kosztu jest to, ile się przybywa na lotnisku i dużo słyszy się o tym, że te samoloty muszą jak najszybciej podjechać, odjechać i czy tu nie ma niebezpieczeństwa, że niektóre nie spiesząc się, chcąc jak najszybciej załadować ten samolot, no mogą pominąć, czy pomijają czasem jakieś procedury. Więc nie, no chciałbym tu uspokoić, że naprawdę nie można posądzać przewoźników niskokosztowych, zwłaszcza tych ulubionych w Polsce, o branie jakichkolwiek, prawda, ścieżek na skróty w kontekście bezpieczeństwa. To bardziej kwestia niż indywidualnej linii, to jest kwestia jurysdykcji, w której linia się znajduje. Jeżeli zapytają mnie Państwo, czy w Europie jest dokładnie taki sam poziom bezpieczeństwa lotów, jak dajmy na to w południowo-wschodniej Azji, no to muszę powiedzieć, że w Europie jest ten poziom wyższy. I no to jest dobra informacja na pewno dla pasażerów z Polski. Jeżeli z kolei podróżują Państwo, nie wiem, do Indonezji, no to może faktycznie warto sobie prześledzić, jaki jest track record, jeśli chodzi o bezpieczeństwo linii, którą chcecie lecieć, bo tam już może być różnie. No to jednak
najbardziej takie wysublimowane nadzory lotnicze są w Ameryce Północnej, w Europie no i to się przekłada na bezpieczeństwo linii. Wszystkie linie latające w Polsce są ostemplowane przez Europejski Nadzór Lotniczy jako spełniające wszystkie najbardziej wyśrubowane światowe normy, więc ktokolwiek lata do Polski, te normy wypełnia. Czyli niezależnie od tego, czy lata się lotem, Lufthansa, Air France'em, Ryanerem, Wizz Airem czy inną linią, to jeśli chodzi o standardy przygotowania dla bezpieczeństwa, nie ma żadnej różnicy? Nie ma absolutnie żadnej różnicy, a muszę przyznać kolegom z Ryanaira na przykład, że ich piloci na przykład uchodzą za najlepiej przeszkolonych w ogóle w całej branży. Więc nie, tutaj Europa jest naprawdę ekstraligą światową, jeśli chodzi o bezpieczeństwo lotów i system nadzoru nad bezpieczeństwem, więc naprawdę tu się nie ma czego obawiać. A w krajach tych mniej rozwiniętych, no nie wiem, pamiętam kiedyś leciałem w Afryce taką małym samolotem, którym 20 osób leciało, który było takim lotnisku trawiastym, się wznosił. No wszystko jak widać, jestem na miejscu, wszystko było dobrze, ale słyszałem różne opowieści, tam sobie siedzieliśmy w gronie takich podróżników i słyszałem różne opowieści o tych samolotach i przygodach, które się zdarzały i czy tego typu linie też przechodzą, mają takie same procedury, czy tam trzeba bardziej uważać i wtedy powiedz proszę, na co trzeba zwracać uwagę, jak weryfikować te linie? Procedury ustalane są przez producenta i jeżeli ktoś używa Boeinga 737 czy 787 w Europie, Indiach czy Południowej Afryce, no to procedury narzucone przez producenta są te same. Istnieją różnice w nadzorze, więc jeden nadzór lotniczy może być bardziej szczegółowy, bardziej skrupulatny, inny może być mniej. W jednym kraju, w jednej jurysdykcji może być większa tolerancja dla przymykania oka na różne rzeczy, w innej jurysdykcji może być większe takie przyzwolenie. I naprawdę nie chcę tutaj wytykać palcami nikomu, tylko po prostu tak jest, tak, w skali całego świata. Nie chcę przez to powiedzieć, że latanie gdziekolwiek poza Europą jest niebezpieczne. Nie, absolutnie nie. Ale tym niemniej, tak jak mówię, jeżeli lecą Państwo gdzieś w dalekie strony i macie lecieć linią lotniczą, o której nigdy w życiu nie słyszeliście, warto wejść chociażby na Wikipedię i zobaczyć, czy tam nie ma jakiejś niedawnej historii jakichś wypadków. Są też inne takie bardziej szczegółowe strony, jak na przykład avherald.com, gdzie można sobie wyszukać wszystkie możliwe incydenty wszystkich możliwych linii lotniczych i wyrobić sobie pogląd. avherald.com, tak? Tak jest. Więc to tak wygląda. Też, ale też bardzo duży komponent bezpieczeństwa to stanowi wyszkolenie załóg. I tak jak mówiłem, w Europie czy w Ameryce Północnej wyszkolenie załóg stoi na najwyższym poziomie. Tak widać, że w skali świata ten poziom wyszkolenia nie jest do końca równomierny. I słynna sytuacja z Boeingami 737 MAX, które uległy w roku 19 i 18 dwóm katastrofom, które doprowadziły do uziemienia tej floty samolotów na 2 lata, to powiem tak, prawdopodobnie nie jest przypadkiem, że te konkretne katastrofy doszły w Indonezji i w Etiopii. Bo jakkolwiek taka główna przyczyna tych katastrof to była oczywiście okropny defekt w samym samolocie, w systemie sterowania samolotu, tak jednak dobrze przeszkolona załoga by mogła wyprowadzić ten samolot z opresji. W tym przypadku tych 2 załóg niestety do tego nie doszło. Więc, tak jak mówię, proszę nie tracić zaufania, natomiast sprawdzać nieznajome linie, którymi mają Państwo lecieć, bo lepiej dmuchać na zimne. To jeszcze zapytam Cię o coś, z czym osoby latające stykają, co zdarza się dosyć często, a ostatnio coraz częściej ze względu na szaleństwa klimatu, czyli na turbulencje. Na ile turbulencje, większość fruwających ich nie lubi, jedni bardziej, drudzy mniej, na ile one są
niebezpieczne, na ile są tylko nieprzyjemne. Nie, to w żadnym razie. O ile to nie jest jakaś naprawdę wyjątkowo silna turbulencja, która powoduje, że pasażerowie nie przypięci do fotela uderzają głowami w sufit, to turbulencje są nieprzyjemne, ale absolutnie niegroźne. Więc tego się proszę nie obawiać. I naprawdę też to aż trudno jest opisać, jak bardzo jak bardzo wysublimowanym osiągnięciem techniki i nauki jest dzisiejszy samolot pasażerski. No proszę sobie chociażby wyobrazić, że rzeczony Dreamliner jest skonstruowany w ten sposób, że może do 6 godzin lecieć zupełnie bez większego problemu na jednym z 2 silników działających. Więc to myślę jest taki dobry przykład tego, co te samoloty są w stanie zrobić. Dreamliner jest w stanie wystartować z ziemi na jednym silniku, więc tam naprawdę jest bardzo, bardzo duży margines bezpieczeństwa, żeby nic tutaj złego się temu samolotowi i pasażerom w nim oczywiście nie przydarzyło. Też oglądamy często, no teraz od kiedy, prawda, media społecznościowe powodują, że łatwo wrzucać filmiki, no to ludzie wrzucają filmiki z startów, lądowań, podchodzenia samolotów przy bardzo silnych podmuchach wiatru, nie? I to wygląda dosyć dramatycznie. No jeżeli ktoś przeżył takie lądowania, no to nie jest to przyjemne. Na ile takie sytuacje są zagrożeniem i czy obecne samoloty lepiej sobie z tym radzą niż kiedyś? Faktem jest, że sytuacja występowania tak zwanego bocznego wiatru jest jedną z najbardziej trudnych z perspektywy pilota lądującego na danym lotnisku. Wynika to z tego, że de facto zamiast lądować wprost na pasie, no to pilot musi skorygować kurs, tak troszkę bokiem lecieć i pozwolić się temu wiatrowi znieść do właściwej osi, przy czym musi być w każdej chwili przygotowany na nagły podmuch wiatru, który może przeważyć samolot. Więc to jest trudna sytuacja. Natomiast też jak tak spojrzymy sobie historycznie, no to naprawdę są wyjątkowo, ekstremalnie rzadkie wręcz jakieś wypadki związane z tego typu sytuacją meteorologiczną. Proszę mieć na uwadze, że piloci jak idą na symulator 2 razy w roku i spędzają łącznie po 16 bądź więcej godzin na symulatorze lotu, to oni tam nie ćwiczą lądowania w słoneczną pogodę i warunkach bez wiatru, tylko właśnie ćwiczą najbardziej ekstremalne sytuacje, czyli lądowanie w wichurze, we mgle z jednym silnikiem, a drugim jakoś niedomagającym, więc tego typu sytuacje da się zasymulować na nowoczesnych symulatorach lotu i właśnie na takie okoliczności są szkoleni piloci. Jeszcze chwilę o tych Boeingach. Czy po takiej katastrofie, no jak tej, czy w tej chwili myślisz, że Boeing może wstrzymywać wszystkie Dreamlinery, robić przegląd wszystkich Dreamlinerów, czy jaka jest procedura? Na ile my to też, ponieważ wielu ludzi, którzy nas dziś oglądają, pewnie za chwilę będą wsiadać do tych Dreamlinerów. Tak, to proszę Państwa, wszystko zależy od tego, co zostanie ustalone jako przyczyny tej katastrofy i o ile na wstępny raport z badania z tego zdarzenia poczekamy miesiąc, bo tak międzynarodowe przepisy stanowią, że w ciągu miesiąca należy wydać wstępny raport, tak powinniśmy de facto taką główną hipotezę, co się stało, już wiedzieć, poznać za kilka dni, a już z całą pewnością producent będzie miał tą świadomość, co się stało. Brak jakiegoś natychmiastowego komunikatu, interwencji ze strony producenta oznaczać będzie, że tam maszyna nie zawiniła. Jak do tej pory nie widzieliśmy żadnych komunikatów ze strony Boeinga. Widzieliśmy komunikaty indyjskiego nadzoru lotniczego, że należy jakieś przeglądy techniczne zrobić na flocie Dreamlinerów. Chyba Japonia to samo zrobiła, ale to odbieram raczej jako takie dmuchanie na zimne. Tak jak mówię, tutaj niestety mam wrażenie, że mieliśmy do czynienia raczej z czynnikiem ludzkim, jak to mówimy, raczej niż z winą samej maszyny. Może tak słówko, bo na pewno wszyscy są ciekawi, co tam wydarzyło się w Ahmedabadzie, to jakkolwiek jak nie wiemy jeszcze, bo to dopiero mówię, to trzeba odczytać czarne skrzynki, odczytać kokpitowy rejestrator głosu,
i na tej podstawie wyciągnąć ostateczne wnioski, tak pojawia się w internecie kilka wiodących hipotez i myślę, że bardzo byśmy byli wszyscy zaskoczeni, gdyby to okazało się coś zupełnie innego. Wykluczyć można na pewno utratę zasilania i sterowności samochodu na skutek zderzenia z ptakami, bo to się pojawiło na samym początku, ale władze indyjskie potwierdziły, że nie znalazły żadnych śladów zderzeń z ptakami na pasie, więc tutaj ta sytuacja należy wykluczyć. Spekulowano i dalej się spekuluje, że samolot mógł być źle skonfigurowany do startu, że miał zbyt małą powierzchnię skrzydła, że nie wykorzystywał w sposób prawidłowy klap przy starcie na skrzydłach, ale znowu to wydaje się wysoce mało prawdopodobne, bo i to dobry przykład tego, jak samolot przestrzega przed głupimi decyzjami pilotów, że samolot wszystkie możliwe alarmy rozległyby się w kokpicie, gdyby piloci przystąpili do procedury startu z nieprawidłowo skonfigurowanym skrzydłem. Więc to należy wykluczyć. Mówi się potencjalnie o kontaminacji, czyli zanieczyszczeniu paliwa i w związku z tym doprowadzenia do jakiejś usterki silników, ale znowu to też by samolot to wykrył na etapie taxi, czyli kołowania do startu, jak również by prawdopodobnie wystąpił ten problem w innych samolotach tego samego dnia w tym porcie, a nic takiego nie miało miejsca, więc to też można raczej wykluczyć. Taką wiodącą hipotezą w tym momencie, co się stało, to jest niestety to, że w momencie, gdy samolot startuje, to po 2-3 sekundach piloci mówią gear up, czyli podwozie w górę, a widać na filmach wyraźnie, że ten samolot do samego końca leciał z wypuszczonym podwoziem. Więc wiodąca hipoteza teraz jest taka, że pilot zamiast schować podwozie, to doprowadził do schowania klap i w związku z tym powierzchnia skrzydła uległa zmniejszeniu, nastąpiła wytrata siły nośnej i samolot zamiast się wznosić zaczął opadać. Klap na skrzydłach. Klap na skrzydłach. A ponieważ to wszystko się zadziało 300 metrów nad ziemią, czy 200 metrów nad ziemią, to nie było z takiej sytuacji ratunku. Jest to zdumiewające i takie aż trudno sobie wyobrazić taką sytuację, bo dźwignia do chowania podwozia w Dreamlinerze jest w zupełnie innym miejscu niż dźwignia do chowania klap i też nie przypadkowo. No ale jest to możliwe i taki scenariusz by wyjaśnił dosyć dokładnie, co się tam stało. I tu też może odniosę się do mojej wcześniejszej wzmianki o temacie szkolenia pilotów, prawda, które jest absolutnie kluczowe dla bezpieczeństwa lotu. Czy po takim zdarzeniu piloci, obsługa, stewardesy, zespoły mają jakieś większe obawy? Czy to jest czy te zespoły, które wchodzą teraz w tych dniach, tak, do samolotów, w Air India, w innych, które wchodzą do Dreamlinerów, czują jakąś obawę, czy ci ludzie mają taką pełną świadomość tego, co się mogło zdarzyć i że jakby ten spokój jest. Czy zdarza się, że ludzie po prostu stają się, ci, którzy pracują przy tym, tak, stają się bardziej nerwowi, mają obawy i to może powodować też jakieś sytuacje trudne. Naprawdę nie sądzę. Oczywiście trudno mi wypowiadać się w imieniu milionów członków załóg lotniczych na całym świecie, natomiast jestem przekonany, że piloci są pewni swoich umiejętności, że obserwująć ten przypadek, te filmy, dochodzą do podobnych wniosków, jak ja tutaj zaprezentowałem Państwu i po prostu są pewni swoich umiejętności, a w szczególności to dotyczy polskich linii lotniczych LOT i pilotów Dreamlinera, bo my mamy naprawdę wybitnych pilotów w Polsce i ktokolwiek z Państwa wybiera się jutro czy pojutrze do Nowego Jorku czy Tokio na pokładzie naszego Dreamka, jak to mówimy, to proszę się absolutnie nie obawiać, bo są Państwo, jak to mawiała kiedyś reklama, pod dobrymi skrzydłami. Mhm. Jeszcze Cię zapytam o
no, najsłynniejszą, najbardziej dramatyczną. Każda jest dramatyczna, tak? No, ale ta była dramatyczna, bo leciały na niej bardzo znane osoby. Z dzisiejszej perspektywy, jak ty patrzysz na katastrofę smoleńską? Pytam wyłącznie o techniczne sprawy, a nie ten cały wymiar społeczno-polityczny. Jaka jest twoja ocena tego, co się stało? Po pierwsze należy zacząć od tego, że w ogóle transport najważniejszych osób w państwie jest nieprawidłowo zorganizowany w Polsce. Był i do pewnego stopnia dalej jest, bo lotnisko wojskowe rządzi się zupełnie innymi zasadami niż lotnictwo cywilne i śmiem twierdzić, że lotnictwo cywilne jest bezpieczniejsze, bo jest właśnie bardziej uregulowane, poddane większej kontroli. Oczywiście, no bo... I dalej tak jest? Po katastrofie smoleńskiej dalej tak jest? Po katastrofie smoleńskiej ten pułk lotniczy, który obsługiwał ten nieszczęśliwy lot, został tam chyba rozwiązany, czy nie wiem, co tam się z nim stało, ale transport najważniejszych osób w państwie został przejęty przez nikogo innego jak Polskie Linie Lotnicze LOT i po dziś dzień 2 samoloty rządowe Embraery 175 wykonują operacje na rzecz MONO. I to było dobre rozwiązanie. W międzyczasie państwo zakupiło 3 samoloty Boeing 737 i parę Gulfstreamów i one są operowane przez wojsko i tutaj jakby nastąpił trochę powrót do tego wcześniejszego modelu, ale no tutaj chcę zaznaczyć, że piloci cywilni latający na przykład w locie to często mają po 5, 10, 15 tysięcy godzin spędzonych za sterami samolotów, a w wojsku nie ma nawet możliwości technicznej wyrobić tego typu doświadczenia za sterami. Więc ja bym się czuł pewien jakby kapitanem lotu, na której leci prezydent albo premier, był kapitan z 30-letnim stażem i z 20 000 godzin na karku, niż ktoś o kilkukrotnie mniejszym doświadczeniu lotniczym. Więc to tyle. Potem, szczerze mówiąc, nie uważam za konieczne, żeby realizując lot z Gdańska do Warszawy, czy z Warszawy do Nowego Jorku, żeby to koniecznie musiał być lot o statusie wojskowym. No po co, tak? Jeżeli wiemy, że najbezpieczniejszym typem transportu jest właśnie ten transport lotniczy cywilny. Wracając, Igor, do twojego pytania. Ale to jeszcze dopytam. To dlaczego tak jest? Znaczy, co przemawia za tym? Bo ja nie miałem o tym pojęcia, jestem zszokowany dosyć tym, że samolotami, które wożą najważniejsze osoby w państwie, kierują piloci o dużo mniejszym doświadczeniu niż ci, którzy siadają za sterami samolotów lotu. Którzy mogliby, prawda, jeśli by się wywodzili z linii. No, dlaczego tak jest? No bo że wojsko to jest taka struktura, która lubi robić rzeczy po swojemu i to jest całe wyjaśnienie. No. Ja to tak nie chcę też za bardzo tu w kuchnię chodzić, bo to by odbywały się również jakby z moim udziałem różnego typu dyskusje na przestrzeni lat. No, była określona ambicja, żeby mieć własny park maszynowy i zorganizować to własnym subtem. Zupełnie niepotrzebnie, tak jak mówię. Lufthansa jest operatorem rządowego samolotu w Niemczech i nikomu to nie przeszkadza. A widać, no my musieliśmy to zorganizować inaczej. No, niepotrzebnie. A czy wszelkie procedury przygotowania do lotów, sprawdzania maszyn, tego, co muszą zrobić piloci, cała obsługa i tak dalej, w lotnictwie wojskowym, tym, który obsługuje w każdym razie najważniejsze osoby w państwie, wygląda inaczej niż w cywilnym, niż w Ryanerze i locie i innych? Nie jestem specjalistą od wojskowego lotnictwa, więc może trochę pozwolę sobie uchylić się od tego pytania, natomiast może odpowiem tylko w ten sposób. Nie ma czegoś takiego jak wojskowy nadzór lotniczy w Polsce. Więc siłą rzeczy, no, kwestia nadzoru, procedur, instrukcji operacyjnej, wszystkiego, co gwarantuje bezpieczeństwo w lotach cywilnych, no siłą rzeczy jest na niższym poziomie w lotnictwie wojskowym. Czyli one nie podlega żadnemu takiemu nadzorowi jak cywilne lotnictwo? Podlega nadzorowi jakby wewnątrz struktury wojskowej, ale nie ma wydzielonej jednostki w wojsku, która by się nazywała Wojskowy Nadzór Lotniczy. Nie ma. No dobra, ale czy to się nazywa jak się nazywa, ale czy
czy to, co nadzoruje to ciało, czy te osoby kierują się innymi procedurami niż w cywilnym? Nie jest to tak wysublimowane jak w lotnictwie cywilnym. I swego czasu myśmy nawet postulowali, żeby rozszerzyć zakres działalności Urzędu Lotnictwa Cywilnego, żeby też objąć strefę wojskową, przynajmniej tych transportów pasażerskich wojskowych nadzorem cywilnym, natomiast to po dziś dzień się nie zadziało. A powinno. To jest dość szokujące. Może to jest moment o tym, żeby wrócić do tej rozmowy. No, katastrofa daleko od nas, ale się zdarzyła. No dobra, to wracam do pytania o katastrofę smoleńską i o twoją ocenę z dzisiejszej perspektywy. Pojawiły się, wiadomo, raporty rozmaite. Jaka jest twoja opinia na ten temat? Ja naprawdę nie jestem zdecydowanym przeciwnikiem jakiejś tutaj teorii spiskowej dotyczących tego nieszczęsnego zdarzenia. Myślę, że tam bardzo dobrze zadziałał właśnie ta metoda sera szwajcarskiego, że kilka sprzyjających czynników doprowadziły ostatecznie do tragedii. Mgła, obecność osób trzecich w kokpicie, problemy z komunikacją z ziemią, presja, prawda, na to, żeby koniecznie ukończyć tą misję, bo jest ważne wydarzenie na Ziemi. No wszystko, splot tych niekorzystnych okoliczności doprowadziło do fatalnego zdarzenia. Również to, że załogi były wojskowe, w związku z tym nieprzywykłe do działania w tak ekstremalnie trudnych warunkach, jak tam powodowało. Tam była też jakaś kwestia z tym ustawieniem nieprawidłowym wysokościomierza pod kątem wysokości tam położenia lotniska w Smoleńsku. No więc cały szereg 5 czy 6 okoliczności, które doprowadziły do zdarzenia. No i nie mam przekonania, że wyciągnięto do końca wszystkie wnioski, jakie można było z tego zdarzenia wyciągnąć. Na koniec, żebyśmy zostawili jednak, żebyśmy nie kończyli na tym dramatycznym wydarzeniu, że rzeczywiście powodem dla naszej dzisiejszej rozmowy jest to, co stało się w Indiach. Jesteś głęboko przekonany, że pomimo tej koszmarnej tragedii, która stała się w Indiach, lotnictwo, zwłaszcza lotnictwo cywilne, jest dalej najbezpieczniejszą formą przemieszczania się. Jestem absolutnie o tym przekonany. No, każdego dnia w mojej linii wozimy ponad 100 rejsów, wykonujemy na każdym 200 osób na pokładzie, więc gdybym nie wierzył w to, nie wykonywałbym tego zawodu. Ale też, tak jak przywołałem na początku te statystyki, to wypadki niestety zdarzają się i będą się zdarzać, no bo jeżeli w lotnictwie realizuje się miliony lotów każdego roku i jest 5, 6, 7 miliardów pasażerów lotniczych rocznie, no to nawet przy najbardziej wyśrubowanych statystykach bezpieczeństwa, no jakieś zdarzenia muszą się wydarzać. No jest to proza życia, nieunikniona rzecz, którą po prostu nie da się wyeliminować całkowicie, ale wciąż w porównaniu z jakimkolwiek innym środkiem transportu lotnictwo jest zdecydowanie najbardziej bezpieczne. I samoloty są coraz bardziej bezpieczne, znaczy czy ich bezpieczeństwo też się poprawia, no bo oczywiście słyszymy, media to jakby podbijają te informacje, no bo one przemawiają do wyobraźni, tak? Ja sam rozmawiam o tym, dlatego że wydarzyła się ta katastrofa, więc wydaje się, że Boże, to się jednak zdarza, tu Korea, tu coś, tak, w Waszyngtonie tam niedawno spadł helikopter bodajże, tak, czy mały samolot, nie, to był samolot przecież, do Potomacu. Ale rozumiem, że procentowo, proporcjonalnie do liczby wykonywanych lotów i do przewożonych osób, ilości osób, tych wypadków jest statystycznie coraz mniej? Od kilku, jeśli nie nawet kilkunastu lat to jest ten sam rząd wielkości każdego roku. No wiadomo, jednego jest troszeczkę więcej, drugiego jest mniej, ale to wciąż są pojedyncze przypadki, takie spektakularne w skali całego roku wobec milionów wykonywanych operacji, więc to jest naprawdę mikroskala,
ale oczywiście każdy jeden wypadek jest wyjątkowo tragiczny i też na swój sposób tak działający wyjątkowo na wyobraźnię. No, zderzenie samochodu osobowego z drzewem, prawda, nie budzi takich emocji. Natomiast tutaj mamy faktycznie samolot, który zderza się z ziemią i zamienia się w kulę ognia. Jak to jest wszystko jeszcze nagrane na kamerę, ale ostatnio wszystkie wypadki są nagrywane, chyba się nie zdarza sytuacja, żeby coś gdzieś nie było nagrywane, to niestety to ściąga to uwagę mediów i publiki i trudno się dziwić. Ale niech to nam nie przesłania tego faktu, że lotnictwo im jest i będzie najbezpieczniejszym środkiem transportu. Maciej Wilk, szef Flair Airlines kanadyjskich linii lotniczych, a wcześniej wiceszef polskich linii lotniczych LOT. Maćku, bardzo serdecznie Ci dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiam serdecznie. Dzięki. Ja dziękuję Państwu. Mam nadzieję, że ta rozmowa Was uspokoiła, chociaż oczywiście te wydarzenia są bardzo dramatyczne. Życzę Państwu dobrych, bezpiecznych lotów. Dzięki serdeczne, wspierajcie Układ Otwarty. Pozdrawiam, do zobaczenia.